Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Witam Was serdecznie spod Rzeszowa. Dzisiaj będę miał szansę pokazać Wam, na czym polega innowacja, która wydarzyła się w obszarze usług ubezpieczeniowych, czyli cała wiedza pochodząca z całego procesu określenia ryzyk, pewnych predykcji oraz internetu rzeczy. Te dwie rzeczy połączyły się w rzeszowskich wodociągach. Za chwilę widzimy się w centrum miasta. Pozdrawiam Was! Miasto Rzeszów, w którym mieszka obecnie około 200 000 mieszkańców. Budżet miasta to 1,8 miliarda złotych polskich. Historia tego miasta jest ciekawa, a miejskość nie jest tak odległa, ponieważ Kazimierz Wielki w roku 1354, lokując tu miasto, nadał prawa miejskie na podstawie prawa magdeburskiego. Miasto ciekawe, interesujące, które skupiało ludzi, ponieważ było ono pomiędzy dwoma wielkimi metropoliami tamtej Polski, czyli Krakowem a Lwowem. Nabywa szczególnych swoich wpraw po II wojnie światowej, kiedy tutaj lokuje się bardzo dużo osób i staje się największym ośrodkiem blisko granicy ukraińskiej, z bliską odległością na Białoruś, Słowację czy Rumunię. Co ciekawego, miasto innowacyjne i to widać. Co więcej, w roku 1888 to tutaj pojawił się pierwszy telefon. Również Rzeszów jako pierwsze miasto w Polsce udostępniło internet dla mieszkańców Rzeszowa. Sieć miejska została nazwana Resman i cały czas działa. Podczas dzisiejszej podróży po Rzeszowie skupimy się na temacie technologicznym, który łączy w sobie świat ubezpieczeń oraz internetu rzeczy. Te dwie domeny połączone z sobą razem bez wątpienia podwyższają zarówno bezpieczeństwo danej organizacji oraz cały proces. Co więcej, zabezpiecza jeden z najważniejszych zasobów naturalnych, czyli wodę. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, kłaniam się, witam w Rzeszowie. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za zaproszenie do Rzeszowa. Standardowe pytanie, które jest taką formułą chyba na kanale Miasto Miasto wręcz popularną. Jakim miastem jest Rzeszów? No cóż, Rzeszów to przede wszystkim miasto kompaktowe, z takim innowacyjnym DNA z jednej strony, a z drugiej strony z bardzo wysokim poziomem indeksu jakości życia. I chyba to jest coś, z czym byśmy się chcieli określać i wyróżniać w mieście i w Polsce. To jest miasto, które jednak w ciągu ostatnich lat bardzo szybko rosło. Jednak z tego, co udało mi się ustalić, przygotowując się do naszej rozmowy, trzecie miasto w Polsce po Warszawie i Krakowie, które tak szybko rośnie, tak? Rośnie, tak, to prawda. Rośnie zarówno powierzchniowo, bo w ostatnich latach ten proces powiększania miasta przebiegał dynamicznie. Mamy 2,5-krotnie większą powierzchnię, ale przede wszystkim to miasto, które rośnie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, liczbę inwestycji, liczbę mieszkań. To jest tak naprawdę też ważny wymiar i wskaźnik rozwoju. Panie prezydencie, ponieważ wiem o tym, że jest pan też sympatykiem innowacji, lubi pan tą całą tematykę wokół smartności miejskiej, wokół angażowania społeczeństwa. Co dla pana jest takie wyjątkowe i szczególne w mieście Rzeszów, patrząc na taką smartność, inteligencję miejską, w ogóle miasto i takie trendy, które na świecie są popularne? Tej idei smartności chyba najważniejsze jest to, że używamy tych nowoczesnych technologii do tego, żeby poprawiać jakość naszego życia, żeby włączać także mieszkańców w te wszystkie procesy decyzyjne i w tak naprawdę proces kształtowania naszego miasta. Stąd właśnie wspomniany Urban Lab, czyli takie laboratorium miejskie, w którym diagnozujemy, ale wszyscy wspólnie, czyli i administracja, biznes, ośrodek naukowy i przede wszystkim mieszkańcy, NGO-sy. Razem diagnozujemy problemy miejskie, szukamy rozwiązań tych problemów miejskich. W przypadku Rzeszowa taka chyba największa duma to nasz ITS, czyli system sterowania ruchem drogowym, transportem zbiorowym, strefą płatnego parkowania, na czele chyba już taką wisienką na torcie dzisiaj, czyli sztuczną inteligencją sterującą światłami, ale także sieciami neuronowymi i sztuczną inteligencją, która
przede wszystkim w strefie diagnozuje wolne miejsca parkingowe, a potem naprowadza chociażby przy pomocy aplikacji chętnego. Ten użytkownik jest zadowolony, bo nie traci czasu, czyli jego jakość życia, jakość działania się poprawia. I te wszystkie transportowe rzeczy, które mamy w mieście Rzeszowie, to jest rzeczywiście nasza duma. Rzeszów został wybrany jako jedno z 100 miast europejskich i 5 polskich do tej misji bycia neutralnymi klimatycznie w 2030 roku i takie przedsięwzięcia jak to, czyli szkoła podstawowa z nowym, że tak powiem, systemem energetycznym, gdzie korzystamy z fotowoltaiki już nie tylko tradycyjnych paneli, ale nawet nadrukowanych na fasadzie, na szybie. Wreszcie korzystamy z nowoczesnych takich rozwiązań jak pompy ciepła. O, słychać właśnie odgłosy jeszcze budowy, gdzie jesteśmy. Ale to właśnie wszystko po to, że chcemy za chwilkę otworzyć tą szkołę, która będzie, mam nadzieję, już takim pierwszym krokiem także do zmierzania tej neutralności klimatycznej. Ja przyznam się, cieszę, że jestem w tej szkole, bo jakby nie zawsze mam szansę być w miejscu, które się tworzy, które się buduje, jest miejscem jednak młodego pokolenia. Dokładnie. Z tyłu ta ściana, którą widzę, również unikalna, więc rozumiem, że młode pokolenie rzeszowian będzie uczyło się na praktycznym zastosowaniu, jak tą energię oszczędzać. Tak jest. Jesteśmy w miejscu właśnie, które w dużej mierze symbolizuje Rzeszów i stąd zaprosiliśmy Państwa dzisiaj tutaj. Młodość z jednej strony, przyszłość, wzrost demograficzny, a z drugiej strony te nowoczesne technologie, neutralność klimatyczna, jakość życia, no i te nowe pokolenia, które mam nadzieję, że ten kaganek innowacji, rzeszowskiej stolicy innowacji przejmą w przyszłości. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Ja uciekam bardzo. Teraz pokazać trochę miasta, trochę tej technologii, trochę innej niż ITS, ale ja obiecuję, że wrócę tu jeszcze raz, pokazując inne ciekawe innowacje, które w mieście Rzeszów się dzieją. Dziękuję bardzo. Zapraszam również jeszcze raz i zapraszam wszystkich nas oglądających do Rzeszowa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Woda to życie, a życie to woda. Dlatego też szczególnie w naszych czasach tak ważne jest łączenie myślenia o tym, co zdrowe dla naszego życia oraz zabezpieczenia źródeł wody, które potem są dostarczane w postaci wody pitnej do mieszkańców Rzeszowa, ale z drugiej strony wdrażanie technologii, które myślą o całym procesie, czyli łączenie tego świata biologicznego ze światem internetu rzeczy na przykład. Poprosiłem do rozmowy pana prezesa Marka Ustrobińskiego, Wodociągi Rzeszowskie, ażeby trochę nam opowiedział o innowacyjności, która tutaj się dzieje oraz o tematach, z których on wyjątkowo jest dumny. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam w Rzeszowskich Wodociągach, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, to jest w ogóle fenomenalne, unikalne miejsce. Panie prezesie, jak to jest? Wodociągi są innowacyjne. To jakby nie jest oczywiste, że tu się dzieją innowacje w skali naszego kraju, takie też technologiczne. Jak to jest zarządzać innowacyjnymi wodociągami? Wodociągi są innowacyjne. Ta innowacyjność rozpoczęła się ponad 15 lat temu. Rozpoczęła się od tego, że z biogazu produkujemy prąd potrzebny na funkcjonowanie naszej firmy. Kolejnym krokiem było powstanie 2 farm fotowoltaicznych i wyposażenie naszych obiektów w fotowoltaikę, aby także prąd potrzebny do funkcjonowania firmy produkować. Na dzień dzisiejszy połowę prądu niezbędnego do pracy MPWiK-u rzeszowskiego powstaje z odnawialnych źródeł energii. Jest to bardzo dobry wynik. Jesteśmy na ujęciu wody na osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie, gdzie jakości wody pilnują małże. Jest to tak zwany biomonitoring. Małże są bardzo wrażliwe na jakość wody i oprócz innowacyjności duży nacisk kładziemy także na ekologię. Panie prezesie, ale całe myślenie o tej całej ekologii, o tej zdrowej wodzie to jest jeden obszar, ale drugi, cała organizacja pracy, to łączenie tego internetu rzeczy oraz tego nowego procesu, lepszej kontroli, myślenia o przyszłości. Czy to jest też waszą domeną? Można powiedzieć, że zwieńczeniem tych wszystkich innowacyjnych tematów związanych z technicznymi, technologicznymi działaniami jest program PZU Pro, który został wdrożony u nas rok temu. Jest to program, który minimalizuje ryzyko występujące w naszej działalności i zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, które, co by nie powiedzieć, zaopatruje w wodę mieszkańców Rzeszowa
i okolic. Ten innowacyjny system zastosowaliśmy w tamtym roku. Jesteśmy z tego systemu bardzo zadowoleni. Pomaga on nam w zarządzaniu, w podwyższaniu bezpieczeństwa i w minimalizowaniu, jak powiedziałem, ryzyk istniejących, występujących w naszej pracy. Pokazuje także bieżący stan tego bezpieczeństwa i ryzyka, jakie występują. Mnie jest bardzo istotny z punktu widzenia zarządzania. Jest on dodatkowo czytelny, przejrzysty i łatwy w obsłudze. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Za chwilę będę bawił trochę się tym systemem. Panu bardzo dziękuję. Życzę powodzenia i do zobaczenia. Zachęcam, dziękuję bardzo. Panie Robercie, co charakteryzuje innowacyjność rozwiązania, które tutaj w Rzeszowie w wodociągach wdrożyliście? 3 podstawowe rzeczy. Pierwsza to wiedza i doświadczenie inżynierów PZU Lab, którzy swoim know-how wskazują kluczowe ryzyka i kluczowe miejsca, które powinny być monitorowane. Druga rzecz to sensoryka, czyli zestaw sensorów, czujników, które monitorują nam w trybie ciągłym online, zbierają parametry pracy kluczowych urządzeń i całej technologii, która jest w tym przedsiębiorstwie zastosowana. Trzecią rzeczą jest chmura obliczeniowa z algorytmami uczenia maszynowego, którą nam w trybie też online dają informację zwrotną, jak wygląda poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Czyli można uznać, to jest to, co wszystkie tygrysy technologiczne lubią najbardziej. Sztuczna inteligencja, sensoryka, internet rzeczy, aplikacje, chmura i wiarygodne informacje dla klienta, tak? Tak. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zapraszam. Usługa Ryzyko Pro, która została wdrożona w wodociągach rzeszowskich, składa się z kilku elementów. Należy pamiętać, że jest to usługa tak naprawdę szyta dla każdego klienta. Nie jest to usługa, którą kupujemy sobie z tak zwanej półki. Składa się ona z części aplikacyjnej oraz z punktów kontrolnych, które są wspólnie z klientem wyznaczane, opisywane. I tak to też miało miejsce tutaj w Rzeszowie. 36 punktów w różnych miejscach krytycznych dla wodociągów jest opisanych i ma swój scenariusz kontroli. Pracownik wodociągów z takim otóż tabletem oraz ze scenariuszem, pojawiając się w miejscu dedykowanym, używając technologii NFC, czyli Near Field Communication, zostaje zalogowany do konkretnego scenariusza. Mając tą aplikację, przechodzi konkretny scenariusz, który to w sposób automatyczny trafia do centrum nadzoru, w którym siedzą eksperci PZU Lab i analizują sytuację, która się z tym miejscem wiąże. Kolejnym elementem opcjonalnym, albo który wychodzi nam z audytu danej firmy, tak samo jak takiego miejsca jak wodociągi, są opcjonalne czujniki. Na przykład może być to czujnik zalania, taki element, który możemy w miejscach, które są zagrożone zalaniem, zamontować i on w trybie rzeczywistym będzie nam przekazywał tą informację również do centrum nadzoru. Może być to na przykład taki czujnik zaczadzenia, czyli wiemy od razu, czy to się po prostu pali. W sposób online'owy, rzeczywisty przekazuje tą informację o sytuacji w danym pomieszczeniu. Mamy również różnego typu sensory wibracji. Co to oznacza? Taki właśnie mały, rzekłbym, sprytny wichajster montujemy sobie na różnych elementach kluczowych dla całego systemu produkcji, typu silnik, typu jakaś wielka pompa, inne elementy i one właśnie ucząc się zachowania w trybie normalnym pracy tego urządzenia, jeżeli coś pojawia się niestandardowego, czyli tak zwana anomalia, od razu raportują, mówiąc, że coś się dzieje złego, trzeba dokonać przeglądu albo może wydarzyła się jakaś awaria. Szereg różnych elementów, które w zależności od tego audytu są potem wkomponowywane w ten cały jakby element infrastrukturalny każdego przedsiębiorstwa. Te wszystkie informacje trafiają, tak jak już wspomniałem o tym, do centrum nadzoru. Tam są opatrzone tym know-howem, tą wiedzą, która kojarzy się z różnymi jednak sytuacjami, które mogą w tej firmie, w tej przestrzeni się wydarzyć, związanego z całym procesem, nie wiem, przeciwpożarowym, ochronnym, pracowniczym itd., itd. Co więcej, na bazie tego, co sczytujemy, co otrzymujemy z przeglądów, z sensorów, możemy generować różnego typu scenariusze predykcyjne na przyszłość, które mówią o tym, co się może wydarzyć. Dzięki temu, używając tego typu rozwiązania, możemy planować trochę przyszłość i zabezpieczać, tym bardziej w przypadku wodociągów, tą przyszłość dostarczania wody do mieszkańców, czyli ewidentnie podwyższamy całe bezpieczeństwo produkcji oraz zabezpieczania miasta wodę pitną w mieszkaniach mieszkańców Rzeszowa.
Czas na koniec naszej podróży po Rzeszowie. Wierzę w to, że udało nam się pokazać Wam dzisiaj to, co w tym mieście jest ciekawe i wdrożone ostatnimi czasy, czyli produkt Ryzyko Pro, który łączy w sobie świat z jednej strony internetu rzeczy, a z drugiej wiedzę oraz know-how, który pochodzi z całej branży ubezpieczeniowej. Co więcej, bez wątpienia Rzeszów to miasto fajne, ciekawe, unikalne i ja bardzo żałuję, że dzisiaj pokazałem Wam tylko jedną innowację technologiczną w tym mieście. Na koniec zobaczcie, taka fajna woda w dosyć gadżeciarskim opakowaniu, które mi przypomina lata dosyć odległe. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam Was do subskrybowania kanału Miasto Miasto, lajka i komentarza. Wierzę w to bardzo, że wiele osób, które obejrzy ten film, wyrazi swoją opinię o tym, co dzisiaj zobaczyło. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.